tym tutorialu będziemy rozwiązywać następujący problem. Wyobraźmy sobie, że mamy miasto, w którym działa flota ciężarówek dostawczych. W tym mieście pojawiają się cały czas zlecenia, które trzeba zrealizować, czyli dostarczyć przesyłkę z punktu A do punktu B. Ale ktoś próbuje sabotować nasze działania, generując korki oraz blokady dróg. Naszym celem w tej serii będzie stworzenie systemu, w którym dwa algorytmy sztucznej inteligencji będą ze sobą walczyły. Jeden będzie optymalizował dostawy, a drugi będzie próbował je zakłócić, wprowadzając chaos na drogach. Wszystko to będzie działo się w bardzo dynamicznym środowisku, gdzie cały czas będą pojawiały się nowe zlecenia, my będziemy mieli ograniczoną flotę, będziemy mieli deadline'y na realizację zleceń oraz będziemy mieli przeciwnika, który będzie aktywnie przeszkadzał. W tej serii utworzymy dwóch agentów. Pierwszym z nich to będzie planer. To on będzie decydował, czy dane zlecenie przyjąć, czy odrzucić. Jeżeli przyjmie, to jego zadaniem będzie przydzielić ciężarówki do realizacji konkretnego zlecenia. Jego celem będzie maksymalizacja profitu. Kolejnym agentem będzie przeszkadzacz. To on będzie tworzył korki i blokady na drogach. Będzie działał z ograniczonym budżetem, czyli nie będzie mógł zablokować wszystkich dróg i nie będzie mógł wygenerować na każdym odcinku korku. Będzie również posiadał niepełną informację o tym, jakie zadanie realizuje planer oraz jaką dokładnie drogą będzie przemierzał. Naszym celem będzie realizacja zleceń w określonym czasie. Będziemy tutaj liczyli profit z ostatnich 10 zleceń. Dzięki czemu planer nie będzie mógł tylko odrzucać wszystkich ofert, unikając kar za spóźnione dostawy, ale również nie powinien brać nierealnych zleceń. W tym odcinku jeszcze nie budujemy AI, tylko budujemy środowisko. Naszym celem na początek jest przygotowanie mapy miasta. Chcemy, aby nasze miasto reprezentowało prawdziwą mapę, prawdziwą sieć dróg i wizualizację ścieżek. Na początek wygenerujemy mapę w postaci pliku PNG. Naszym celem nie jest ręczne rysowanie mapy. Wykorzystamy tutaj OpenStreetMap, czyli bibliotekę OSMNX. Jest to biblioteka, która umożliwia generowanie statycznego tła, które potem wykorzystamy w symulacji. Dzięki tej bibliotece mamy realistyczną sieć dróg i nie musimy budować świata od zera. Aby wygenerować realistyczną mapę, musimy przygotować odpowiedniego prompta. Będziemy chcieli, aby czat wygenerował nam skrypt w Pythonie, który pobierze sieć drogową dla obrazu. W moim przypadku będzie to Stare Miasto Kraków, Polska, przy użyciu OSMNX. Następnie skonwertujemy graf do GeoData Frame, tak abyśmy wyświetlali tylko krawędzie, czyli bez węzłów. Czyli interesują nas tylko odcinki drogi. Następnie chcemy, aby czat narysował drogi jako półprzezroczyste linie. Dodajemy base mapę, np. CartoDB Positron przy użyciu ContextILTy. W skrócie OSMNX rysuje nam grafy ulic na pustym tle. Natomiast ContextILTy pozwala podłożyć pod nie gotową mapę kafelkową, tak zwany base map. Tym basemapem może być na przykład CartoDB Positron. Dzięki temu zamiast samych linii ulic widzimy je na tle prawdziwej mapy, co wygląda bardziej jak klasyczna mapa, podobna do Google Maps.
Dalej chcemy, aby wynik został wyeksportowany do pliku o wysokiej rozdzielczości, czyli 300 dpi. Chcemy, aby osie i marginesy zostały usunięte, żeby obraz był czystym tłem. Rozdzielczość mapy to 20×15 cali. Dodatkowo chcemy, aby zoom był odpowiednio dopasowany. Mapa powinna mieć estetyczny wygląd, czyli jasne drogi, delikatne tło, a cały kod ma być gotowy do uruchomienia jako osobny skrypt Python. Kolejnym etapem będzie zbudowanie silnika wizualizacji. To nie jest jeszcze symulacja, tylko to jest taki viewer świata. Kluczowe rzeczy, o jakie musimy tutaj zadbać, to konwersja współrzędnych geograficznych na ekran, kamera, zoom, render grafu i najważniejsze nałożenie wcześniej wygenerowanego tła PNG. Czyli tworzymy prompt, w którym ładujemy graf drogowy z OSM NX dla Street Miasto Kraków Poland, konwertujemy współrzędne geograficzne na układ 2D do wizualizacji, wyświetlamy drogi jako linie, ciężarówki jako ikony lub proste kształty. Chcemy, aby nasza mapa obsługiwała zoom przy pomocy scrolla myszki, przesuwanie mapy, czyli drag myszką. Wczytujemy obraz PNG jako tło i dopasowujemy go poprzez skalowanie i przesunięcie. W tak wygenerowanym kodzie bardzo często mielibyśmy sytuację, gdzie nasz graf, czyli drogi, po których będą rzeczywiście poruszały się ciężarówki, może się rozjechać z naszą mapą, czyli tłem. Dlatego dodamy tryb kalibracji tła, gdzie klawisz M będzie go włączał i wyłączał, natomiast klawisze W, A, S i D przesuwały będą tło. Plus i minus będą zmieniały skalę, natomiast R to reset ustawień. Dodatkowo zaznaczamy tutaj, że kod ma być modularny. Chcemy, aby nasze środowisko było czytelne. Używamy 60 klatek na sekundę w odświeżaniu ekranu i dodajemy prostą warstwę, która ma wyświetlać informacje o trybie pracy. Kod ma być kompletny i gotowy do uruchomienia. Tutaj mamy wygenerowany kod. Na początku mamy config, w którym mamy szerokość i wysokość ekranu, liczbę klatek na sekundę, liczbę ciężarówek oraz ustawienie współrzędnych tła, tak aby pokrywały się z naszym grafem. Tutaj mamy ładowanie mapy. Biblioteka OSM daje nam szerokość i długość geograficzną, ale my potrzebujemy przestrzeni 2D. Dlatego robimy tutaj normalizację minimalnego i maksymalnego punktu na zakres mapy i mapujemy ją do viewportu. Nasza kamera to tylko offset oraz odpowiedni zoom oraz transformacja, że ekran równa się, można powiedzieć, nasz świat minus kamera razy zoom. W tej sekcji mamy definicję ciężarówek, na razie tylko statycznie. Mają one odpowiednie kolory, losowe pozycje i pozostają bez ruchu. Kolejny etap to rysowanie grafu. Graf będzie trzeba następnie skalibrować z naszą mapą PNG. Na koniec mamy główną pętlę, która będzie wykonywana 60 razy na sekundę. Mamy tutaj obsługę eventów, czyli myszki i klawiatury. Możemy zwiększać zoom mapy oraz przesuwać jej tło. Widzimy tutaj, że graf nie jest równomiernie nałożony na naszą mapę. Mamy tutaj mapę, mamy 5 ciężarówek, każda ma przypisany numer w innym kolorze. Możemy przesuwać oraz scrollować naszą mapę, czyli powiększać ją i pomniejszać. Problemem tutaj jest natomiast to, że nasz graf nie jest idealnie nałożony na naszą mapę. I właśnie dlatego wprowadziliśmy model kalibracji, gdzie musimy dostroić
współrzędne mapy tak, aby pokrywały się one z naszym tłem. Myślę, że tak jest dość optymalnie. Chciałbym tutaj jeszcze zwrócić uwagę, że widzimy, że czasem są krawędzie, które nie przebiegają dokładnie przez to, co widzimy na mapie. Jest to efekt ustawienia opcji Simplify na True. W ten sposób graf, który generujemy dla naszego starego miasta w Krakowie, posiada znacznie mniej węzłów i krawędzi. Dla nas jest to wystarczające, a dzięki temu nasz kod będzie dużo szybciej działał.